Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na taki zbiorczy test nowości. Uzbierało mi się trochę paczek, trochę pudełek z kosmetykami i chciałabym sprawdzić je, zweryfikować, czy są one warte uwagi, czy nie, czy chciałabym je zostawić, czy nie. Na liście do sprawdzenia mam nowości z Hean, ale mam też tą kolekcję Belle i Weroniki. Nie wiem, gdzie mnie poniesie, ale chciałabym chociaż trochę tych produktów przetestować i tak jak obiecałam, po dzisiejszym teście będę robić paczkę z tymi kosmetykami. Może jak coś mi się super spodoba i sprawdzi, to zostawię sobie, ale reszta będzie leciała do Was, także wystarczy, że zostawicie jakiś komentarz pod tym filmem, a możecie wziąć udział w takim jakby losowaniu. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Sensu Mare i od niej sobie zaczniemy. Zapraszam do oglądania. Twój włos to był. Twój włos to był, bąbetlu mały ty. O matko. Pszczuracie chcesz? No już połóż się spać. Włosy puszczasz. Masakra, wszędzie są włosy, jestem cała we włosach teraz. Koszmar psiarzy, wszystkich psiarzy, ale księżniczka już się położyła, więc może uda mi się coś nagrać, więc zaczniemy sobie od pielęgnacji, bo rano nałożyłam sobie tylko trochę tej esencji ceramidowej, żeby buzia nie była ściągnięta, ale jeszcze reszty pielęgnacji nie nakładałam i dzisiaj będę używała sobie tej linii Algo Pro z polinukleotydami, czyli tak zwanym PDRN i może słyszeliście już o tym składniku. To jest w ogóle taka jedna z nowszych serii Sensu Mare, którą już używałam i już u mnie ją widzieliście, bo bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest to taka seria silnie odbudowująca, regenerująca, bo PDRN właśnie ma takie właściwości. Dobrze nawilża, napina skórę, liftinguje, ale też właśnie przede wszystkim odbudowuje ją i regeneruje. I PDRN oryginalnie jest pochodzenia zwierzęcego, jest od łososia, natomiast tutaj jest oczywiście PDRN roślinny. Wezmę sobie teraz krem pod oczy, też z tej samej serii, rozjaśniająco wygładzający krem pod oczy z PDRN. Taka ilość spokojnie mi wystarczy, nawet za dużo. I ten krem ma taką cudowną konsystencję, on jest taki treściwy, no jest niby lekki, ale taki bogaty. Uwielbiam tą konsystencję. Zawsze jak nałożę za dużo, to reszta idzie na szyję. Taką mam tradycję. I jako krem do twarzy użyję sobie tego rewitalizująco-naprawczego kremu z aminokwasami, peptydami i z PDRN. Cudowny jest ten krem. Uwielbiam tą konsystencję. W ogóle fajna jest ta linia, bo ona faktycznie jest taka regenerująca, odbudowująca, taka treściwa, ale lekka w konsystencji. Więc bardzo, bardzo przyjemna w zasadzie dla każdego typu skóry. I ten zapach jest taki przyjemny. I nie bez powodu chciałam pokazać w dzisiejszym odcinku właśnie te produkty, bo uważam, że są one bardzo dobrą propozycją na prezent. Czy kupicie je po prostu pojedynczo, jako wiecie, po prostu jeden krem, czy całą serię, uważam, że jest ona bardzo wszechstronna i naprawdę świetnie działa. Może się ona spokojnie sprawdzić zarówno skórą mieszanym, jak i suchym, dojrzałym, które potrzebują takiej typowo przeciwstarzeniowej pielęgnacji, ale też regeneracji, porządnego nawilżenia i fajnych formuł, fajnych technologii, fajnych konsystencji, pięknych zapachów, więc one i wizualnie prezentują się fajnie, mają fajne, porządne te opakowania, więc uważam, że na prezent no, tego typu produkty fajnie się sprawdzają. Dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać tą linię, którą wiecie, że już znam i lubię. Jeżeli mielibyście ochotę kupić któryś z tych produktów, czy całą kolekcję, czy cokolwiek innego, możecie skorzystać z mojego kodu Sylwia30. On daje Wam 30% rabatu. Jest on ważny do końca roku, więc na spokojnie możecie sobie przemyśleć, co potrzebujecie, możecie sobie w tym czasie uzupełnić Wasze zapasy, albo właśnie pomyśleć o jakimś prezencie gwiazdkowym bądź noworocznym. Wiem, że Sensu Mare ma również fajne zestawy prezentowe, więc zerknijcie sobie, podlinkuję Wam też na dole w opisie, może znajdziecie coś fajnego dla siebie lub Waszych bliskich. I pielęgnację musimy jeszcze zwieńczyć czymś do ust i powiem Wam, że tak się ostatnio zakochałam w tym Algo Lipsie, to jest taki cudowny, odżywczy olejek do ust. Ratował mnie dosłownie w okresie, kiedy przyszły takie duże mrozy i było tak naprawdę zimno i usta nagle po prostu zrobiły się jak taka skorupka sucha i niczym nie szło ich nawilżyć. Znaczy, wiecie, posmarować się olejkiem czy błyszczykiem jakby okej, wtedy będą takie w miarę miękkie, ale tylko ten błyszczyk się zje i one zaraz z powrotem są takie cudownie spierzchnięte. A nakładałam to
i po jakimś czasie noszenia czułam, że te skórki suche odstające zaczynają mięknąć, więc potem mogłam sobie wziąć tylko wilgotny ręczniczek i sobie spillingować te suche skórki bez problemu i je usunąć z ust. I zauważyłam, że po zjedzeniu jakby tego olejku już, czy pijąc, czy jedząc cokolwiek, usta dalej były takie super przyjemnie mięciutkie, więc nie było tak, że jak tylko olejek zjadłam z powrotem, te usta potrzebowały czegoś, że one faktycznie coś robiły, coś fajnie nawilżały. Mamy w tych olejkach 3 warianty kolorystyczne, Nude, Rose i Carmine. I ja mam akurat Rose, czyli właśnie taki lekko różano-nudziakowy. Nude jest taki bardziej neutralny, a Carmine troszkę mocniej różowy, malinowy i ten dałam mojej mamie też, bardzo jej się spodobały i to są właśnie takie jej kolorki. Więc możecie sobie wybrać dowolne. Ja Wam bardzo polecam te olejki, bo naprawdę są po prostu prześwietne. Też podlinkuję Wam na dole, także zobaczcie sobie, a my przechodzimy do makijażu. Nałożyłam sobie podkład, korektor i wypełniłam brwi pisakiem, bo w tej kwestii nie mam nic nowego do testowania i przejdziemy sobie do aplikacji żelu do brwi i tutaj wybiorę sobie właśnie ten we współpracy Bell i Weroniki. Don't you move brow gel. O, jakie ma malutkie, tutaj kopytko, nie kopytko, pędzelek, szczoteczkę. Ja użyję sobie swojej, bo tak jak mówiłam, chciałabym później komuś sprezentować ewentualnie te kosmetyki, więc chciałabym w miarę możliwości jak najbardziej higienicznie ich używać. Jeżeli będę potrzebowała użyć bezpośrednio z opakowania, to jak najbardziej to zrobię, ale chciałabym najpierw zweryfikować, czy on w ogóle faktycznie jest taki utrwalający. Czuję, że na pewno jest taki dosyć lekki w konsystencji, w sensie, że nie jest taką gęstą żelką, tylko jest bardziej wodnisty, przez to będzie prawdopodobnie dosyć cienko leżał na włoskach brwi i nie będzie takiej bardzo sztywnej skorupy. I już to czuję, że tak raczej nie będzie w jego przypadku. Zostawiam go do przestygnięcia i przechodzimy sobie do tych produktów do konturowania różu i bronzera. Tutaj mamy kontur duo i blush duo, czyli po jednym kremowym i jednym suchym produkcie. Słyszałam, że ten ma być naprawdę chłodny i konturujący. Tutaj wyłożyłam sobie trochę i sprawdzamy sobie. Ok, u mnie już od razu widzę, że wyskakują mi na skórze fioletowe tony tego bronzera. To, jak kolor będzie wyglądał u Was, niestety to, że ja to przetestuję, to kompletnie nie oznacza, że to będzie wyglądać tak samo u Was. To wszystko zależy od Waszej tonacji skóry, podtonów jakie macie, czy jesteście ciepli, czy jesteście chłodni, ale też właśnie czy macie więcej oliwkowych tonów w skórze, żółtych, brzoskwiniowych, złotych, różowych, błękitnych, wiecie, to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa, więc to, że ja przetestuję i u mnie będzie taki kolor, to nie oznacza, że u Was będzie taki sam. No ale widać ewidentnie, że jest to odcień konturujący, nie wpada on w żadne ciepłe tony. Właśnie jeśli już wpada w coś, to prędzej w jakieś takie lekko fioletowe. No u mnie wypada on na pewno chłodno, ale chyba jeszcze nie sino, co? Czy sino? Nie, wydaje mi się, że nie. Tutaj na czole większa powierzchnia, ale widzę też, że bardzo ładnie się nakłada, ładnie się rozciera, bez żadnych, wiecie, plam i tak dalej, więc tutaj jak najbardziej spoczko. Jestem ciekawa jak ten bronzer, bo on wydaje się wizualnie dużo cieplejszy, ale to czasami na skórze inaczej niż w opakowaniu. Więc może teraz nałożę sobie róż, a potem przypudruję skórę i nałożę te suche produkty. Ten róż się tak tutaj błyszczy, ta powierzchnia jest taka po prostu piękna, wygląda jak żelka, że aż szkoda jej w ogóle ruszać. No ale bierzemy troszkę. Konsystencja chyba podobna, jeżeli chodzi o gęstość. Śliczny ten różyk, prześliczny. Przynajmniej tak, wiecie, na razie w opakowaniu, ale jest taki, wiecie, cukierkowy, barbiowy, ale taki zdrowy, bo czasami te barbiowe takie róże są aż takie, wiecie, takie plastikowe, a ten jest taki ładniutki po prostu. Komplementujący. Wypada tak leciutko fioletowo u mnie, bardzo ładny. Konsystencja też przyjemna, widzicie, mam taki dosyć fluffy ten brush, a bardzo ładnie wszystko się tutaj rozkłada, bez plam. Ten policzek ma u mnie tendencję do robienia plam, do robienia się plam, ale wszystko jest ładnie smooth. Jest okejka. Nałożyłam puder, więc możemy sobie przejść do tych suchych. Tu na razie mogła być taka trochę zabiała, bo zrobiłam sobie taki lekki baking pędzlem, więc zacznijmy sobie od tego bronzera. Sięgam po czysty pędzelek, Glam Shop T133, bardzo go lubię do bronzera, no i nakładam. I tutaj widzę, że jest on cieplejszy. Prawda? Widać od razu, że skóra się ociepliła, ale to nie jest takie ciepełko, takie pomarańczowe, nie? Tutaj są takie nuty oliwkowe bardziej w tym bronzerze,
ale jest on cieplejszy na pewno niż ten konturujący. Tak mi się wydaje. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. So far so good. Już dla mnie troszkę jest za intensywnie, ale to nie wina produktów, tylko tego, że ja tutaj po prostu nakładam warstwy. No i tutaj jeszcze nam został taki róż, ale on jest taki, wiecie, mocno rozświetlający. Pozwolę sobie delikatnie go dotknąć. Ja go użyję po prostu chyba jako rozświetlacza, bo ja to się boję takich rzeczy. Bo u mnie to potrafią, wiecie, wyglądać troszeczkę już too much, więc wezmę sobie pędzelek, kolejny świeży i tak lekko, jako taki powiedzmy toper na róż. Też ma taką chłodną nutkę, ten blask jest taki różowo-chłodny, różowo-fioletowy, leciutko srebrzysty. Wygląda to ładnie, ale widzimy, oczywiście tutaj z boczku będzie to lekko przyciemniać, no bo to jest róż, a nie rozświetlacz, więc można nakładać solo jako taki rozświetlający róż, albo jako toper na nasz róż, albo przy ciemniejszych karnacjach, albo przy blush drapingu, jak sobie tutaj, wiecie, nakładamy róż tutaj wszędzie, to spokojnie można też nałożyć tutaj wyżej na skronie i tak dalej. No moja cera się trochę ostatnio tak oczyściła i nie mam zbyt wielu doskonałości na tych policzkach, więc wydaje mi się, że wygląda to ładnie, wygląda to zdrowo. Pewnie bym raczej sama nie kupiła, no bo gdzieś tam rzadko się zdarza, że one mi, wiecie, odpowiadają tego typu produkty tak na policzek, ale jak ktoś lubi właśnie takie rozświetlenie, nie ma jakichś takich problemów z cerą jak ja, no to myślę, że jak najbardziej jest to bardzo ładne. Jeśli chodzi o brewki, no to czuję, że włoski są usztywnione, nie na taki beton, że ciężko nimi ruszyć. Tutaj spokojnie można komfortowo poruszać brwiami, ale włoski są takie sztywniejsze. Natomiast wydaje mi się, że ten żel jest na tyle taki jakby lekki i rzadki, że nie dałoby się na niego zrobić, wiecie, takich bushy brows, takich wyczesanych mocno do góry, przyklejonych dosłownie do skóry czoła, ale jak potrzebujemy to do takiego standardowego utrwalenia, to jak najbardziej spoczko, jest komfortowy i niewyczuwalny. Teraz chciałabym sprawdzić sobie te Sticky Glow and Go. Tutaj troszkę sobie zeskrobię jednego i drugiego. Szukałam numerka, a numerki są na nakrętkach i teraz nie wiem, który jest który, bo zdjęłam je obie naraz. To jest ten srebrny, proszę bardzo, ten srebrzysty i druga strona szpatułki. Ten niebieski. Ładniusi. Who's this diva? 1. Obstawiam, że to będzie ten srebrny. A un poco loco będzie 2. Tak się to prezentuje. One są takie dosyć miękkie i kremowe. Jestem ciekawa, czy będą zastygać? Wy już pewnie wiecie, bo oglądaliście milion tego typu filmików z testem. A mi się jak zwykle nie spieszy w tym temacie. No ale co? Weźmiemy sobie ten niebieski oczywiście, tak? Wyłożyłam sobie trochę i teraz zastanawiam się, czy będzie najlepiej nałożyć to paluszkiem, czy na przykład jakimś pędzlem. Pewnie musimy sprawdzić jedno i drugie. Paluszkiem bardzo przyjemnie. Śliczne to jest. To jest śliczne. I to jest ogólnie highlighter stick. Czyli przypuszczam, że jego głównym przeznaczeniem było używanie go właśnie jako taki rozświetlacz. Wielofunkcyjny, może wiecie, troszkę na usta, tutaj, może na oko też, ale jeżeli nie jest to zastygające, no to wiadomo, że to nie będzie się na oku trzymać. No chyba, że wiecie, podłóg brwiowy nałożymy lub wewnętrzny kącik. Pędzelkiem też gitówka. Nawet ładniej. Fajowskie to. Nie zastygają, cały czas to jest mokre. To nałożę sobie odrobinkę podłóg brwiowy jeszcze. No, bardzo ładne. Bardzo intensywnie się to błyszczy, a że jest kremowe, to daje wręcz efekt takiego, no właśnie tak jakby było mokre. Bardzo ładne. Mi amor, mi amor. I czuję, słuchajcie, jak mi się zmiękły te wszystkie takie suche, odstające skórki. Już są mięciutkie, coś pięknego. Do oczu pomyślałam, aby użyć sobie tej kolekcji Hean Dream Dust, bo mamy tutaj paletkę, mamy multichromowe pigmenty, mamy maskarę z brokatem i 2 topery do ust, więc pomyślałam, abyśmy zrobili sobie, może też sprawdzili tą paletkę, bo słyszałam, że jest hitowa i wiralowa i też bym chciała ją sobie sprawdzić, ale teraz przechodzimy sobie w takim razie do Hean. Mamy tutaj paletkę Dream Dust, w ogóle fajny taki format, nie za duży i w środku prezentuje się w ten sposób. Słyszałam, że jest to paletka inspirowana rozgwieżdżonym niebem. Nie wiem, gdzie tutaj jest rozgwieżdżone niebo. Może w tym cieniu trochę. Ogólnie jest to paletka brązowa z nutką błękitu, ale ten błękit, on jest matowy, ale też ma drobineczkę. Tu mamy mat, coś takiego satynowego. Spark jest właśnie taki wielodrobinkowy. Tu mamy też klasyczny mat, błysk i znów mat.
Zesłoczujmy sobie te kolorki. Nocti, Orbit, bardzo fajne, kremowe. Aura, Haze i to są maty i teraz błyszczące. Cosmic, który jest taką satyną. Sky, który jest matem z drobinką. Śliczny. Crystals, taki toperek, różowo-brzoskwiniowo-złoty. I Spark, piękny. Brązowa baza, błysk niebieski, ale ma też drobinki zielone i fioletowe. Bardzo ładne, dla mnie taki basic, ale troszeczkę wzbogacony czymś. Mamy również 3 sypkie pigmenty i tu mamy jedynkę Ether, srebrzysto-fioletowo-błękitny, Solea, złocisto-brązowy, z lekko fioletową nutką, chłodniejszą i trójka Lyra, taki szampański, też lekko fioletowawy, coś między złotem a srebrem, też bardzo ładne. No to może od razu też zesłoczujmy sobie tą paletkę Belle. I tu mamy cyk, cyk, cyk i cyk. Więc mamy topery, które nie mają żadnej bazy kolorystycznej i przepięknie błyszczą się na różne odcienie. Srebrzysto-szampański, bo to nie jest taki srebrny, taki biały. Zielonkawy, mamy niebieskawy, chociaż z mojej perspektywy tutaj jest fioletowy. I fioletowy, który jest z tej perspektywy bardziej brzoskwiniowy. I zacznę sobie od aury, którą nałożę sobie powyżej załamania powieki i pod łukiem brwiowym, jako taki bazowy beż. Troszkę się widzę tak kruszy, więc jest dobrze napigmentowany. Chciałabym sobie użyć, nie wydobył się ze mnie dźwięk, chciałabym sobie użyć tego odcienia Spark na całą powiekę. Nakładam paluszkiem, rachu ciachu. Zobaczymy, czy coś się tutaj osypia, czy nie. I rozcieram delikatnie krawędzie pędzelkiem. Lubię tego typu cienie, bo dla mnie to jest taki właśnie odcień one and done, który da mi efekt takiego bardzo delikatnego, dziennego smoky eyes, ale takiego, który ma w sobie coś ciekawego, bo ma taką, wiecie, fajną drobineczkę i takie iskierki. No i właśnie tutaj widać, że ten cień ma takie bardziej iskierki niż jest jako taki metaliczny, bo on ma taką bazę, która wygląda, wiecie, na matową i ma tylko całą masę drobinek, iskierek. Jak skończę makijaż, to postaram się Wam zrobić również takie zbliżenia, ujęcia, żebyście zobaczyli ten efekt, bo nie nazwałabym tego takim cieniem metalicznym, tylko właśnie drobinkowym. Dolna powieka to samo, rachu ciachu, prosta sprawa. Tym samym pędzelkiem biorę sobie odrobinę Haze, tego matowego, średniego brązu i delikatnie sobie jeszcze wyciągnę tutaj załamanie powieki, zewnętrzny kącik, troszeczkę tutaj pogłębię to wszystko, bo się bardzo ładnie się to wszystko blenduje, rozciera, buduje. Widać takie okruszynki w tym cieniu, ale nie przeszkadza mi to, bo no, zależy mi jednak, żeby cienie miały jednak taką pigmentację dobrą, żeby nie trzeba było nie wiadomo ile walczyć z danym kosmetykiem, żeby uzyskać taki efekt, jaki chcemy. Natomiast nie widzę żadnego osypu na twarzy, więc to, że tam delikatnie się kruszy tutaj, to dla mnie nie jest to minus, to jest po prostu cecha danej formuły. Powiem Wam, że czasami jak patrzę na to, jak bardzo jesteśmy już rozpieszczeni, jeżeli chodzi o jakość danych kosmetyków, o te testy, o recenzje, że czepiamy się dosłownie wszystkiego i każdego elementu, a czasami są właśnie takie rzeczy w kosmetykach, które nie są ich wadą, tylko właśnie są cechą, że coś, co jest super mocno napigmentowane, będzie lżej sprasowane, żeby miało więcej pigmentu, no nie? I to jest cecha, tego się nie da przeskoczyć. A czasami te nasze takie recenzje, opinie, wiecie, w internecie, to takie są, to aż tak, dla mnie to aż tak zakrawa o taki nieprofesjonalizm, bo się narzeka na absolutnie wszystko. Ja nie lubię. Ja bardziej lubię. Zresztą wiecie, ja lubię prowadzić recenzje w taki sposób, że po prostu opowiadam Wam jak jest, a nie mówię, czy coś jest fajne, czy nie fajne, no chyba, że coś naprawdę jest jakimś, nie wiem, bublem, ale lubię Wam po prostu mówić jak jest, po prostu obiektywnie, w miarę możliwości jak najbardziej obiektywnie. Teraz sobie w ogóle zmieniłam pędzelek na trochę mniejszy, żeby w ten wewnętrzny kącik wprowadzić jeszcze ten odcień Haze. No i moim zdaniem wygląda to mega cute. Ale ja bym chciała pójść dalej i sięgnąć sobie po odcień Sky. Nie bez powodu mam dzisiaj błękitną koszulę, right? Sky nałożę sobie... jakie to jest mięciutkie! Nałożę sobie w wewnętrznym kąciku. I tutaj dla mnie już jest troszeczkę za delikatny jak na moje potrzeby. Można by było nim sobie rozdymić makijaż, żeby uzyskać fajny efekt, ale tutaj wolałabym jednak mieć jakąś jasną bazę pod spodem, żeby mieć taki fajny ten kącik, sorki, taki faktycznie
niebieski. I tak też sobie zrobię, bo przecież mogę. Nakładam sobie białą kredkę i na tą białą kredkę powinno mi się wszystko dużo lepiej przykleić. O, widzicie to? Widzicie to? Teraz to ma ręce i nogi dla mnie. I na to nałożę jeszcze odrobinę tego pigmentu 01 Ether. Pięknie. Ładnie się przykleja do suchej powierzchni. Pięknie. To dołożę sobie jeszcze trochę tej paletki z Belle i tutaj jest ten niebieski. No i wy widzicie na niebiesko. Tutaj widzę na fioletowo, także wiecie, to jest zawsze niespodzianka, co nam wyjdzie. I dołożę sobie tutaj podłóg brwiowy. Trochę sobie jeszcze przeciągnę ten błysk wyżej. Tak jakby od tego kącika, o tak, aż pod ten właśnie łuk brwiowy. Cyk. Wtedy podnoszę głowę i tu mi się pięknie błyszczy wszystko. I love it. Troszeczkę jeszcze tutaj na nosek. Pięknie. A nawet co tak tutaj możemy to porozcierać fajnie. I nałożę sobie jeszcze tutaj w dolinę łez troszkę, bo po co zakrywać sińce, jak można je podkreślić. Żeby jakoś ładnie wykończyć ten make-up, to narysowałam sobie delikatną kreskę i nałożę na linię wodną błękitną kredkę. I tuszuję rzęsy na czarno. Została nam jeszcze do przetestowania z produktów takich bardziej tutaj na górnej części twarzy. Została nam ta toperowa maskara glitterowa. Brokatowa. Po polskiemu, Sysiu. O, jaką ma śmieszną szczoteczkę. Praktycznie nie ma ząbków. Och, ciężko będzie mi ją wyłożyć, ale spróbuję. Wygląda to pięknie. Tylko czy to się będzie transferować? Ja pomyślałam, żeby sobie brwi tym pokryć. No. Powiem wam, że na spokojnie. Właśnie zrzuciłam tą maskarę. No, taki Merry Christmas efekt. Ale tą szczoteczką to ja tego nie przetestuję, wiecie, muszę spróbować z tego bezpośrednio, bo tu się nakłada tego naprawdę sporo, co jest dla mnie plusem, bo tego typu maskary już też miałam okazję gdzieś tam próbować testować i one nic nie nakładały. 5 drobinek, a to naprawdę nakłada całkiem sporo i myślę, że spokojnie da się to budować. Jak to ładnie wygląda. No. To jest fajne. Mega ciekawe i wygląda na tych brwiach pięknie. Wiecie, mi się tu przyciąga. No i zostało nam jeszcze parę produktów do ust, także ściągnę sobie ten olejek. Usta mi się pięknie rozmiękczyły. No, już normalnie nie mam suchych skórek, nie? Coś pięknego. Do ust mamy 2 topery, takie błyszczyki z drobinkami z Hean, ale mamy też Belle i Weronika, 2 konturówki, mamy 2 błyszczyki i dwie takie pomadki toperowe. To też na pewno widzieliście już miliard razy. Więc zaczniemy sobie od konturówek. 1 Spill the Tea. Proszę bardzo. Klasyczny nudziaczek. I 2 Cutie Veruti. Taki bardziej różowy. Ja nie chcę zabrzmieć źle, bo one są ładne, ok? Ale widziałam... Po prostu mam wrażenie, że w każdej kolekcji wychodzą takie same. W kwestii ust jest po prostu potworna nuda z mojej oczywiście perspektywy, jakby wedle, nie wiem, tego co ja obserwuję i moje potrzeby, więc obiektywnie to jest bardzo ładne, a subiektywnie jest to po prostu nudne. Nie jest to nic specjalnego. Chociaż tutaj u Weroniki i tak mamy dużo naprawdę fajnych, takich ciekawych, trochę bardziej innowacyjnych produktów, więc jakby odrobina nudy też jest spoko, ale w kwestii ust, wiecie co, ja myślałam, że w kwestii produktów do oczu, cieni jest nuda, ale w kwestii ust jest jeszcze większa nuda, bo są tylko nudziaki, różyki, wszystko takie samo, różniące się naprawdę drobnymi jakimiś podtonami i nie ma nic ciekawego w kwestii ust na polskim rynku. Ja już sobie chińskie kosmetyki kupuję, żeby coś ciekawego na usta mieć, nie? Konturówka czuć, że będzie taka dosyć dobrze utrzymująca się trwała, bo jest taka lekko suchawa, także trzeba tak trochę mocniej jakby pocierać, ale przypuszczam, że będzie się fajnie trzymać, bo ja kojarzę też konturówki z Belle Hypoallergenic z innych kolekcji i miały podobną formułę i one się trzymają po prostu wspaniale. Więc tak wygląda kolorek. Taki wiecie, no. Brązik, nudziaczek. Ładny. Ładny i nudny. No i zobaczcie. Z całej siły i ledwo się ruszają, także to będzie naprawdę super trwały produkt. Sprawdźmy sobie te błyszczyki najpierw. Ja tutaj też widziałam, tak podejrzałam, że to też jest taki brązik i tutaj pewnie taki różyk. No.
takie troszkę nudne kolorki, ładne, nudne, bo wiecie, jak ja bym w domu nie miała żadnych błyszczyków i to miał być mój pierwszy błyszczyk, czy tam drugi, bo na przykład mam jeden nudziakowy, nie mam żadnego różowego, to jakby to jest śliczne, nie? Super, ale dla mnie jakby z mojej perspektywy, osoby, która ma już wiele produktów do ust i myślę, że większość z nas ma co najmniej więcej niż jeden błyszczyk, czy dwa, czy trzy, no to jakby ja nie kupię kolejnego różowego błyszczyka, czy niedziakowego, tylko ja szukam czegoś innego, nie? Ale kolorek jest piękny. Ja mam słabość do produktów do ust, więc ja tak gadam chyba sama sobie tłumacząc, że ich nie potrzebuję. Ale ten różyk jest śliczny. Piękny, prześliczny, prześliczny. Próbujemy brąziku. Bardzo fajna formuła w ogóle tych błyszczyków. Czyli, że też taka nawilżająca. Nudziaczek, bardzo spoczko. To teraz sprawdźmy sobie te topery. Tu mam jedyneczkę Lunaris. I to ma takie drobinki fioletowe, ale też troszeczkę takich delikatnie niebieskawych, ale nie robiących efektu sinych ust. Bardziej widać te takie różowe i fioletowe drobinki. Bardzo ładne, taki leciutko metaliczny efekt na ustach daje. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ładne i będzie to bardzo ładnie wyglądać na błyszczyku, na szmince, na konturówce. Całkiem to fajne jest być. Ściągnęłam błyszczyk i zostały same drobinki. Teraz takie różowe się usta wydają. I dwójeczka, czyli Aurora. W ogóle podobna jest tematyka tych kolekcji. See what I did there, right? I mamy Aurorę różowiutką. No też jest to bardzo ładne. Dużo tych drobinek jest, pewnie zostały po tym poprzednim, ale ładnie to wygląda. Ładnie, już taki lekko Y2K vibe, ale jest spoczko. Dla mnie już za dużo tutaj wszystkiego, wiecie, w jednym makijażu drobinek. No, zobaczcie, drobinki zostają same. Ale na ustach te drobinki nie są wyczuwalne, dopiero teraz jak ten błyszczyk głównie mi się zjadł, no to jak mówię, to czuję takie leciutkie jakby ściągnięcie od drobinek właśnie. Ale póki były one zanurzone w żelu, w błyszczyku, to nie dało się ich odczuć. To też jest spoczko, bo nie lubimy chropowatych ust, prawda? No i zostały nam te toperowe szminki, które po prostu wyglądają jak wyciągnięte z 2010 roku, taki typowy Y2K. Zacznę sobie od jedyneczki, nazwy nie przeczytam, bo jest wulgarna. I ja tak ją sobie tylko wklepię delikatnie paluszkiem. No, powiem wam, że daje radę. Jest tych drobinek naprawdę sporo. Jak się nie nałoży za dużo, to wygląda gitówka. I spróbujmy sobie ten drugi odcień Pinky Promise. Ten to dopiero wygląda, no tak wiecie, tak z zewnątrz, jak jakaś taka pomadka ochronna z gazety, co nie? Ale na ustach, ja tak patrzyłam, to wyglądały ładnie te kosmetyki. Jak dziewczyny testowały i ładnie to wygląda, bo dodaje taki lekko ożywczy odcień na usta. Uważam, że to jest naprawdę bardzo ładne, a na takie nie wygląda. Wygląda tak trochę ryzykownie. W ogóle jak na całą tą kolekcję tak w całości się patrzy, to jest takie, wiecie, kurczę, czy tych drobinek nie jest za dużo, czy to nie jest zbyt tandetne, ale to wszystko zależy od tego, jak pracujecie danym kosmetykiem. Moim zdaniem wygląda to spoko, ale ja już sobie zmienię usta na koniec, bo wydaje mi się, że już jest po prostu too much. Już jest tak nie w moim stylu. Zrobiłam sobie takie klasyczne, chłodne, brązowe, matowe usta i teraz wydaje mi się, że jest klasa. Zrobimy sobie podsumowanie, gdyby coś się działo z tymi kosmetykami, to dogram wam taką przebitkę po całym dniu noszenia, ale jeżeli nie, no to podsumujmy sobie te dwie kolekcje. Bitwa kolekcji dzisiaj. To zacznijmy sobie od kolekcji Hean, bo wydaje mi się, że jest ona bardzo użytkowa, ale tak ma w sobie taką odrobinkę czegoś ciekawego. Jeżeli chodzi o paletę, to dla mnie jest taka daleko idąca interpretacja, że to jest jakieś tam rozgwieżdżone niebo. Ogólnie paletka jest ładna, ale to jest paletka brązowa z jednym niebieskim cieniem. Jakby ten jest bardzo ładny cień, ten jest przepiękny, ten, który mam na oku, właśnie taki brązik z drobineczkami, jest przecudny, bardzo mi się podoba, ale jest to po prostu brązowa paleta z nutą czegoś ciekawego, z nutą niebieskości, więc wszystko zależy od tego, czego potrzebujecie w waszym makijażu. Pracowało się nią bardzo fajnie, cienie są dobrze napigmentowane, fajnie się rozcierają, nie mam im nic do zarzucenia, paletka jest jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o te pigmenciki, też bardzo ładne, ładnie się trzymają na powiece nawet bez żadnej bazy, nie trzeba nakładać nic specjalnie lepkiego, żeby one się fajnie przykleiły, więc te cienie sypkie, pigmenty też uważam, że są bardzo, bardzo ładne. Te kolory też one mają w sobie jakąś taką, wiecie, nuteczkę, przebłysk czegoś tam, ale
to są bardzo bezpieczne kolory. Jedynka Ether wydaje się taka, wiecie, najbardziej jakaś taka, nie wiem, niebieska czy coś, ale widzieliście, ona to jest bardzo użytkowy kolor, bardzo użytkowe, więc takie, dla mnie takie bezpieczniaczki, przyjemne, ładne, pięknie się błyszczą, ładnie się przyklejają, jest spoko. Ta brokatowa maskara to jest chyba najlepsza maskara, jaką do tej pory miałam przyjemność używać i testować, jeżeli chodzi właśnie o takie topery brokatowe i na brwiach wygląda to po prostu przepięknie. Myślę, że fajny bajer właśnie teraz na okres, wiecie, świąteczny, sylwestrowy, karnawałowy, może się to przydać i to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Fajna jest ta szczoteczka, która praktycznie nie ma ząbków, bo ona naprawdę nałoży nam sporo tego produktu i sporo drobinek, a nie, że nakłada sam żel i zero drobinek. Uważam, że dla mnie jest to taka najciekawsza rzecz, bo wiecie, coś innego i naprawdę jakościowo wygląda to po prostu prześlicznie. Jeśli chodzi o te topery, to są bardzo legitne błyszczyki z dużą ilością drobinek różnych rozmiarów, więc tak wielowymiarowo wygląda. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda i kolory też są jak najbardziej użytkowe, one się może wydają, ten się może wydaje ciemny, ten się wydaje może taki niebieski, ale one na ustach są takie, wiecie, różowiutko-fioletowawe, jak najbardziej użytkowe, są spoczko. Przechodząc do kolekcji Belle i Weroniki, po pierwsze bardzo podoba mi się to, że jest to kolekcja z jakąś koncepcją, że jest ona stworzona z jakimś pomysłem. Dużo tych kosmetyków jest takich naprawdę ciekawych, trochę bardziej innowacyjnych, chociaż wiecie, ciężko powiedzieć o innowacyjności w świecie, gdy już wszystko wszędzie było, ale wiecie, no wielu tego typu produktów nie mieliśmy ostatnio okazji używać i testować. I fajnie, że jest ona wokół jakiegoś tematu, że się obraca, że jest jakaś koncepcja, że mamy tutaj tą inspirację zorzą polarną, chociaż jak sobie pomyślałam o kolekcji Weroniki, chociaż nie znam jej osobiście, ale gdy wyświetla mi się gdzieś tam w internecie, to mi się wydaje takim totalnym słodziakiem, więc ja bym widziała w ogóle u niej kolekcję inspirowaną jakąś mango, jakimiś truskawkami, jakimiś takimi rzeczami mega spitaśnymi, ale no z tego co wiem, to zorza polarna też jest dla niej jakoś takim ważnym elementem. Więc myślę, że jest to pewnie spójne z Weroniką. No i właśnie widzimy tą zorzę polarną w tej kolekcji, tak? Widzimy te piękne, błyszczące się na różne kolory paletki, widzimy drobinki w pomadkach, w tych stickach i tak dalej, więc propsuje to, że jest to spójna kolekcja, która ma jakiś koncept i jest dużo takich ciekawych, innowacyjnych produktów. To zaczynając od żelu do brwi, wydaje mi się, że to jest najbardziej odklejony od tych wszystkich produktów kosmetyk, bo jest to po prostu żel do brwi. Wszystkie są takie, wiecie, te rzeczy kolorowe, jakieś takie a to jest po prostu żel do brwi. I on jest jak najbardziej spoko. Nie utrwala na beton, ale też nie jest taki, że zaraz te brwi klapią, bo one się trzymają całkiem spoczko, więc zależy kto czego potrzebuje. Jeśli chodzi o duo róży i bronzerów, uważam, że też są bardzo fajne produkty. Tutaj zarówno kremowy, jak i suchy mają fajne formuły. Ta kremowa dobrze się rozciera, ale też nie za mocno ślizga, ale też nie jest tępa i nie zostawia plam. Nie mamy jej nic do zarzucenia, a sucha też bardzo ładnie się nakłada, bez plam, bez niczego. Dobrze wygląda. Wszystko kwestia tego, jakie odcienie Wam są potrzebne do makijażu. Jeśli chodzi o róż, prześliczny ma ten odcień i też formuła jest jak najbardziej bardzo spoko, a jeżeli chodzi o ten odcień, no to już nie jest dla każdego, no bo jest to formuła rozświetlająca, taki coś między rozświetlaczem a różem, taki trochę toper, ale on też bardzo ładnie nawiązuje do pozostałej części kolekcji takiej błyszczącej, więc wiecie, widzę, co tutaj robisz, Weronika, ja to widzę. Więc może niekoniecznie dla mnie, ale uważam, że ten policzek wygląda dzisiaj bardzo ładnie, ale mam też ostatnio całkiem ładną cerę. Ta paletka, no myślę, że będzie największym wiralem tej kolekcji, bo jest bardzo wszechstronna, uniwersalna i możemy jej używać na policzki jako rozświetlacz, możemy używać jako toper na nasze cienie, jako toper na usta, możemy się bawić na przeróżne sposoby, możemy nakładać na ciemną bazę, na jasną bazę, na inne cienie, więc jest to bardzo fajne, taka unowocześniona formuła, pięknie mieniąca się, bez bazy kolorystycznej. Jest to bardzo fajne. Jest to bardzo fajne i ładnie nawiązuje do sensu całej kolekcji, no ale same te kolorki, no są po prostu prześliczne i ja wiem, że na pewno masa z Was już tą paletkę kupiła. I się nie dziwię, bo wydaje mi się, że to jest najciekawszy element całej tej kolekcji.
i taki jednocześnie najbardziej uniwersalny. Jeśli chodzi o konturówki i jeżeli zależy Wam na trwałości konturówek, to myślę, że warto przeboleć tą lekko suchawą formułę, bo trwałość jest naprawdę bardzo dobra i znam ją z poprzednich kolekcji Belle Hypoallergenic. Jeżeli chodzi o kolory, dla mnie po prostu jest to kolejna brązowa i jakaś taka lekko różowa konturówka, których ja mam już miliard i już wiecie, już nie mam na nie miejsca w swojej kolekcji, bo po prostu jest tego bardzo dużo i wszyscy wypuszczają takie same. Przepraszam, że to tak może źle zabrzmi. Oczywiście nie są takie same, ale są bardzo podobne. Tutaj nie mam nic dla mnie ciekawego, ale jeżeli chodzi o odcienie tak obiektywnie, są bardzo ładne, twarzowe, udane i formuła, zależnie od tego, czego potrzebujecie, jak najbardziej spoko. Te stiki to też jest bardzo ciekawa rzecz, taka też, którą można używać na wiele różnych sposobów, bo możemy nałożyć na policzki, możemy sobie rozświetlić łuk kupidyna, czy odrobinkę na usta nałożyć, czy gdzieś tam na oczy, ale wiedzcie, że jeżeli nałożymy taką formułę na całą powiekę, no to może się ten kosmetyk zbierać, no bo nie jest to formuła zastygająca, więc jeżeli chcemy nałożyć pod łuk brwiowy, wewnętrzny kącik, gdzieś tam zewnętrzny kącik, czy na twarz, to jest jak najbardziej fajne. Myślę, że jest to fajna, taka wygodna forma, wiecie, sztyftu, więc możemy sobie pyk, 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 paluszkiem doklepać. Jest to bardzo ładne, no i ten odcień, ta dwójeczka chyba dwójeczka, taka lekko niebieskawa, coś pięknego, zabawa makijażem, I love it, bardzo fajna rzecz. Błyszczyki, jeżeli chodzi o ich formułę, są przecudne, bo są super takie zmiękczające, nawilżające, tak fajnie siedzą na ustach, więc formułowo super przyjemne. Odcienie bardzo ładne, twarzowe, nawet bardziej mi się podoba ten lekko różowy, co jest w sumie trochę szokiem, bo ja jestem taka brązowa dziewczyna raczej, ale z tą konturówką brązową wyglądało to prześlicznie i uważam, że są to też bardzo ładne odcienie. Dla mnie personalnie trochę nudne, bo dla mnie wszystkie odcienie, które pojawiają się na rynku, obracają się wokół tego samego tematu i nie ma nic jakby unikatowego w tym, ale jeżeli szukamy czegoś unikatowego, no to mamy też minki. Jeżeli faktycznie użyjemy ich jako topper na jakiś fajny odcień na ustach, na jakąś fajną konturówkę czy szminkę, lekko sobie je doklepiemy, to one wyglądają naprawdę przepięknie. Bardzo jestem miło zaskoczona tym różem, który tutaj, przepraszam, ale on wygląda naprawdę strasznie kiczowato. On wygląda po prostu jak wyjęty z jakiejś gazety dla kobiet, jak się czasami dostawało jakieś takie, wiecie, produkty w gazetach. Ale on na ustach naprawdę wygląda dobrze. Więc może czasami jest taki przebłysk takiego efektu Y2K i kiczu na pierwszy rzut oka, ale te formuły są unowocześnione, odcienie są bardzo dobrze dobrane, przemyślane, więc może na pierwszy rzut oka jest jakiś taki zgrzyt, ale naprawdę przy jakby bliższym poznaniu okazuje się, że to są naprawdę bardzo fajne produkty. Gdybym miała z tej kolekcji wybierać jakichś swoich ulubieńców, no to na pewno byłaby ta paletka przez swoją uniwersalność i wszechstronność. Myślę, że ten różowy błyszczyk bardzo mi się spodobał w odcieniu Cutie Patootie i o dziwo ta właśnie różowa, błyszcząca szminka wyglądała naprawdę przepięknie na ustach. Także gratuluję tej kolekcji Weronice i Belle za to, że stworzyli coś ładnego i ciekawego i fajnego jakościowo. Dajcie mi znać, co wy myślicie o tych kosmetykach, zarówno o kolekcji Belle, jak i o kolekcji Hean. Czy jest coś, co przykuło Waszą uwagę, co uważacie za fajne, ciekawe i warte kupienia? No i jak się właśnie zapatrujecie na tego typu kolekcje. Jestem ciekawa, co macie do powiedzenia, więc piszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie mi kciuka do góry. No i pamiętajcie, żeby napisać mi, czy bardziej Wam się podoba kolekcja Hean, czy bardziej Wam się podoba kolekcja Belle i Weronika, bo może właśnie podzielę te rozdania na dwie paczki i wyślę jedną z Hean i jedną z Belle. Także piszcie koniecznie i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!